Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem. Świat dookoła nas zmienia się, czasami szybciej niż byśmy tego chcieli. W 2020 Silver Peak dołączył do grupy Hewlett-Packard Enterprise. Został włączony w struktury Aruba. W kwietniu 2022 roku ja rozmawiam z Łukaszem Włodarczykiem na temat tego, kiedy i dlaczego warto rozważyć wdrożenie SD-WAN. I przedstawiamy korzyści z rozwiązania Silver Peak Edge Connect. W maju 2022 roku dociera do nas informacja, że rozwiązanie znane do tej pory pod nazwą Silver Peak Edge Connect będzie oferowane pod marką Aruba. Od teraz nazywa się to Aruba Edge Connect. Z punktu widzenia klientów, czy to jest istotna zmiana? Od strony technologii nie. Rozwiązanie jest to samo, przynosi te same korzyści. Z punktu widzenia zrozumienia kto i co oferuje, chyba ta zmiana jest korzystna. Będziecie Państwo mieli do czynienia z kompletnym rozwiązaniem od Aruby w zakresie budowania nowoczesnych sieci WAN i Wi-Fi. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nie wiemy, kiedy tego słuchacie albo oglądacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Włodarczyk. Witam serdecznie. Łukasz, kim jesteś, jaki masz cel w życiu? Przedstaw się naszym oglądającym, słuchającym. Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Włodarczyk, jestem solution architektem w firmie Innego Systems. Zajmuję się projektowaniem, analityką związaną z ogólnie pojętymi sieciami, czyli tak naprawdę dostęp przewodowy, bezprzewodowy, globalny, lokalny, plus wszelkie rzeczy związane z zabezpieczeniami od początku do końca. Łukasz, ten solution architekt, czyli co dokładnie? Jakbyś na przykład dzisiaj miał przyjąć kogoś do pracy na swoje stanowisko, to co byś mu powiedział? Czym się on ma zajmować? Ja myślę, że nie tyle czym się powinien zajmować, tylko jaki powinien mieć background tak naprawdę za sobą, bo realnie najlepszymi solution architektami są ludzie, którzy przeszli przez... 2 minuty już tyle angielskiego, okej. O, niestety, ten biznes tego wymaga. IT jest ściśle związane z angielskim. Okej. I teraz jaki miałby mieć ten background taka osoba? Wiesz co, tak naprawdę to powinna być osoba, która przeszła przez wszystkie etapy tak naprawdę. Od podstawowego inżyniera, który, jak to się mówi, przecierał ściereczką sprzęt, który go wdrażał, montował nie tylko fizycznie, ale logicznie, żeby był w stanie zrozumieć nie tylko i wyłącznie sprzęt, to wszystko, co z nim związane, ale też niestety, albo stety, miał doświadczenie z pracą, po prostu napieczenie się z klientem i z rozwiązywaniem problemów. Bo solution architektem powinna być osoba, która już będzie miała pewne doświadczenie, nie tylko i wyłącznie teoretyczne, ale i naprawdę praktyczne. Bo twoja rola jest taka trochę wspierasz handlowców, którzy przychodzą do tych klientów z pewnymi wizjami i tłumaczą, jacy to jesteśmy fajni. A z drugiej strony są potem koledzy, którzy tą fajność muszą dowieść, zainstalować do momentu, żeby to działało, żeby klient podpisał protokół odbioru, tak? I teraz handlowiec przychodzi i mówi, jestem fajny, jestem w ogóle z Inergo, dzień dobry, robimy to, tamto i teraz jest twoja rola. Tak naprawdę moją rolą w tym momencie jest spotkanie się z klientem, przeanalizowanie jego potrzeb, jego problemów, zaadresowanie tego i przełożenie na technologię i zaprezentowanie tego odpowiednio klientowi, tak, żeby zrozumiał, żeby idea, którą próbujemy tak naprawdę mu sprzedać w formie sprzętu czy oprogramowania, trafiła do niego rzeczywiście, żeby zobaczył to, że to jest dla niego korzyść, a nie tylko i wyłącznie wydatek. I kolejnym etapem, jak już stwierdzi, że jednak to jest coś, co jest dla niego, przygotowanie całego zestawienia sprzętowego, licencyjnego i przygotowanie tak naprawdę także projektu dla tych osób, które to będą wdrażały. Bo to nie jest tylko i wyłącznie pokazanie, że te pozycje z Excela muszą być, ale też przekazanie, jak to ma być zrobione, żeby było zrobione porządnie. Okej, czyli taka rola jest takiego łącznika pomiędzy tym światem, który tych klientów pozyskuje, pokazuje tą naszą firmę, a ty po prostu mówisz tak, kolega był, dobrze powiedział, a teraz proszę zobaczyć takie i takie etapy, dopytujesz pewnie jeszcze o jakieś potrzeby, które czasami nie wypowiedziane, albo ty po prostu wiesz, bo pracowałeś w innych projektach w różnych branżach. Tak naprawdę takie spotkania z klientami bardzo często się dynamicznie rozwijają. Jedno słowo lub jedno zagadnienie może spowodować lawinę pytań z mojej strony, które doszczegółowią tego, co potrzebują,
czego wymagają. A to nie jest tak, powiedziałeś lawinę pytań, to nie jest tak, że ten handlowiec siedzi przestraszony przy tobie, bo on przyszedł już właściwie, czeka tylko na podpis tego kontraktu, a tutaj lawina pytań. I zaraz Łukasz jeszcze, przepraszam bardzo, ale czy pan jest świadom tego, czy pan jest świadom takich zagrożeń, a czy ma pan i tak dalej, to jest właśnie ten element taki, żeby ugruntowić, tak? Czyli jakby będzie rzucić kotwicę. Żeby tak naprawdę dać klientowi to, czego potrzebuje, to, czego oczekuje, żeby było dopasowane do tych potrzeb i wymagań, które on ma, a nie tylko sprzedać pudełko. Kiedyś jak ja właśnie pracowałem w sprzedaży, to jakby ten element był taki dosyć istotny, żeby klient jakby w dużym komforcie, z pełną świadomością podpisał protokół odbioru, że faktycznie wszystko to działa. Dobrze. Jest taka rzecz, którą zmieniła się w ostatnich latach. Tu pewnie jeszcze użyjemy słowa pandemia, no bo to się wydarzyła ta pandemia i tego nie możemy pominąć milczeniem. Pewne konsekwencje będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat, ale również pojawiły się różne ciekawe rozwiązania, bo można powiedzieć, że ta cyfrowa transformacja, o której się mówi, ona przyspieszyła. W wielu momentach tak naprawdę ludzie, którzy zawsze mówili, że tego się nie da zrobić, naraz przychodzą i zmieńmy, bo tak zawsze było i naraz się okazuje, że nie musi być tak zawsze. No i teraz pojawia się takie ciekawe hasło, o które tu będę chciał zapytać, pojawia się SD-WAN. No, za moich czasów, jak kończyłem Politechnikę, życie było prostsze. Był LAN, WAN, a tu jakiś się pojawia SD-WAN. No to są jeszcze czasy, większość z nas pamięta tych tak zwanych linii wdzwanianych, gdzie tak naprawdę internet to było charge'owanie za minutę. Tak, ten dzwoniany internet, masz rację, bo to pamiętam, że komuś ostatnio tłumaczyłem, że pierwsze takie portale internetowe to były BBS-y, to było, nie wiem, co to jest BBS, więc jak pokazałem, że to był taki czarny ekran z jakąś tam literami, my się wszyscy jaraliśmy, że w ogóle się tam dostaliśmy. Pamiętam z zajęć na Politechnice człowieka, który przyszedł, taki tam jeden z asystentów przyszedł, słuchajcie, dostałem maila z Australii. Dzisiaj tak naprawdę to jakbym komuś powiedział, że dostałem maila z Australii, no fajnie, no okej, no i dobrze. Jak dostaniesz z Marsa, to przyjdź do mnie, aczkolwiek mieliśmy okazję rozmawiać tutaj z różnymi, z przedstawicielami Nokii i wiemy, że również się takie dzieją projekty dotyczące komunikacji Ziemia, na przykład Księżyc, więc ten mail z Marsa chyba już dzisiaj też by był standardem. No ale wtedy faktycznie to było odkrycie. No dobra, ale mamy ten LAN, WAN i SD-WAN. O co chodzi? Że to jakiś taki super coś tam? Super drogi WAN? Nie jest super drogi, natomiast musi być odpowiednio dopasowany do klienta, ale po kolei. Dlaczego przytoczyłem te łącza wdzwaniane? Dlatego, że tak naprawdę w tej chwili w większości są dostępne światłowody. Nawet w domach mamy po prostu włókno, które nam dostarcza internet o odpowiedniej wydajności. I tak naprawdę to jest podłoże do tego, żeby zmienić trochę podejście do funkcjonowania i organizacji firmy. Bo w czasach, kiedy ten internet był dzwaniany, to było pioniersко drogie. Wszyscy się skupiali tylko i wyłącznie na trzymaniu tego w biurach, w centralach. Rozwój internetu, zwiększanie prędkości, zwiększanie przepustowości, dostępności tak naprawdę, nie oszukujmy się, pozwolił na to, że firmy też zaczynają inaczej funkcjonować. Nie oszukujmy się, obsługa klienta, obsługa firmy wychodzi poza budynek. Tak naprawdę, czy to sklepy, czy to strony internetowe, czy to portale dla klientów. To jest jedna rzecz, która jest serwowana. Natomiast pamiętajmy o wszystkim, co jest z tyłu. Czyli tak naprawdę tych systemach rozliczeniowych, systemach magazynowych, systemach finansowo-księgowych. Tym wszystkim, które tak naprawdę już nie musi być ograniczone tylko i wyłącznie do tego budynku. Wiemy, że coraz więcej usług tak naprawdę jest sprzedawanych w modelu subskrypcyjnym. Wiele usług jest wynoszonych do chmury publicznej, do chmury prywatnej. I tak naprawdę SD-WAN jest czymś, co pojawiło się już wiele lat temu. To się nazywało DMVPN, czyli tak naprawdę dynamiczna możliwość łączenia i przełączenia danych i dostępu do nich. Natomiast to, jak w tej chwili, co jest tak naprawdę największą korzyścią i największą wartością w firmie? Informacja, dane. Bo inną rzeczą jest dowiezienie tego fizycznie do klienta, a inną rzeczą jest obsłużenie tego odpowiednio szybko, sprawnie, tak żeby to nie powodowało przystojów, przynajmniej w tej warstwie, nazwijmy to, sprzedażowej, tak jak rozmawialiśmy. Tak.
No tutaj jakby na moment powiedziałeś, ten budynek wychodzi poza budynek, no bo kiedyś jakby życie było prostsze, tak? Firma miała swoją siedzibę, w tej siedzibie była serwerownia, zamknięta pod kluczem, różne cudowne urządzenia tam stały, wchodziło się, one tam sobie żyły, migały światełkami. Pamiętam, że z reguły zapraszało się prezesów, żeby zobaczyli, za co zapłacili, oni tak za dyskotekę, tak? To mniej więcej tak wyglądało i to jakby działo się w pewnym obszarze zamkniętym, czyli ta cała sieć zamkniętym. I teraz to, co mówisz, może się okazać, że tak, dzisiaj system księgowy mamy w innym budynku, tak? W innej firmie. System sprzedażowy w ogóle mamy też w tej chmurze, ale ta chmura też jest tam zlokalizowana w jakimś budynku i tak dalej. No i teraz to, co dołożyło się tutaj, te zmiany teraz takie w sposobie pracy, no pojawiła się praca hybrydowa, czyli tak naprawdę tych ludzi nie mamy w tym budynku, ci ludzie naraz wyszli nam poza budynek, tak? Dokładnie. I to jest jakby taki pierwszy powód, dlaczego warto pomyśleć, żeby dokonać diagnozy, czy to, co zbudowaliśmy, dzisiaj działa. Czy działa i czy jest wystarczająco dobrze przygotowane do tego, żeby dalej utrzymywać tą pracę hybrydową. A jakie są wyzwania wtedy? No przecież idę do domu, jest internet w domu, mam, no o co chodzi? Dynamiczny VPN, o którym wspomniałem, przede wszystkim skupiał się na zapewnieniu połączenia. Natomiast w ogóle nie patrzył na tą warstwę aplikacyjną. To było po prostu połączenie z miejsca do miejsca i tyle. Ta warstwa aplikacyjna, czyli tak, on jakby zapewnia połączenie, ale nie martwił się, jaka będzie jakość tego połączenia? Jaka będzie jakość i co będzie tak naprawdę priorytetowe. Bo inną rzeczą jest przesłanie pliku gdzieś tam do backupu, żeby sobie był i żeby był utrwalony, a co innym jest zabezpieczenie na przykład dla firmy produkcyjnej całej transmisji związanej z logistyką, z projektami, z procesem produkcyjnym. Które tak naprawdę, jeśli jest korem działania, funkcjonowania firmy, powinno mieć priorytet nad, nazwijmy to, mniej ważnymi danymi, które są transmitowane, przesyłane. Bo teraz mówisz o takim właśnie tej jakości przesyłanych danych i tak jakby tym nie dość, że są przesyłane, one muszą być też w odpowiednim czasie czasami przesłane, tak? Bo jeżeli jest system transakcyjny, on musi być zasilony. Ja pamiętam na przykład z czasów pracy w banku, że istotne było, po pierwsze, żeby nie budować zbyt drogich łączy do oddziałów, tak? Bo one były wykorzystywane tylko do pewnych procesów i teraz w oddziałach były terminale instalowane, a nie takie pełnoprawne komputery, ale aplikacja była pisana pod ten terminal po to, że w trakcie, kiedy doradca pracował na danym wniosku, to tak naprawdę tylko konkretne dane były przekazywane do systemu transakcyjnego i otrzymywał informacje, tak? To była optymalizacja. I teraz co? Rozumiem, że te kwestie dotyczące jakby zmiany filozofii i teraz tego SD-WAN-u, to też jest taki rodzaj optymalizacji? Nadal optymalizacji. Weźmy też pod uwagę to, że są pewne rozwiązania, tutaj wspomnę hasło MPLS-a, gdzie to są dedykowane łącza operatorskie przeważnie, które wbrew pozorom są dosyć kosztowne. I to jest kolejna rzecz, która jest adresowana przez SD-WAN, czyli tak naprawdę zachowanie odpowiedniej jakości, dostępności tych danych, a z drugiej strony zredukowanie i przeniesienie się na medium transmisyjne, które jest stosunkowo albo nawet bardzo dużo tańsze niż te MPLS-owe rozwiązania. Mamy ten element dotyczący zapewnienia tej jakości, mamy tych ludzi naraz wyniesionych poza pewien obszar, tak? Czyli przedtem było fajnie, oni przyjeżdżali na którąś godzinę, siedzieli wszyscy, było to dosyć łatwo, wydajne. I teraz myślę o SD-WANie. Kiedy w ogóle powinienem o tym myśleć, o tym SD-WANie? Czy to jest tak, że dla każdego? Czy powinienem sobie zrobić jakiś specjalny rachunek sumienia? Zadać sobie jakieś 2-3 cudowne pytania? Wiesz co, myślę, że powinieneś zacząć od rachunku sumienia. Nie oszukujmy się. Ja na pewno to. Analityka, powiem tak, nawet sprzedaż prostego przełącznika to już powinna być poprzedzona pewną analityką, analizą tego, jak funkcjonuje środowisko, jak funkcjonuje firma. I to się przenosi tak naprawdę w górę. Tutaj trzeba zawsze przeanalizować złożoność firmy. Jak dużo hybrydowo firma pracuje, czyli ile data center na przykład ma, czy ma data center zapasowe. Jak dużo usług jest funkcjonujących w chmurze prywatnej, w chmurze publicznej. Office powoli się przenosi do 365 do chmury. Exchange przenosi się do chmury. I tutaj się pojawiają bardzo często trudności z administrowaniem tym, zarządzaniem tym ruchem, zapanowaniem na tym, co się dzieje i w przypadku awarii łatwym i szybkim zdiagnozowaniem,
co się popsuło, gdzie się popsuło, z jakiego powodu nie ma tej dostępności. A jest kolejna rzecz. Mówimy o hostingach, tak? Czyli miejscach, gdzie tak naprawdę trzymamy główne zasoby firmowe. Czy to jest biuro, czy to jest wyniesione jakieś miejsce. Mamy przeważnie przy ważnych, krytycznych systemach centrum zapasowe. I teraz bo wspominałeś o bezpieczeństwie w kuluarach i tu jest kwestia, która też się z tym wiąże. Bardzo często popełniany jest błąd, gdzie domenowo po DNS-ie jest wskazywane albo jedno data center, albo drugie. W momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do sytuacji takiej, że mamy włamanie, ktoś próbuje uruchomić, nazwijmy to, atak typu denial of service, łatwo znajdzie to zapasowe też hosting center. I przełączanie tego przede wszystkim w dostępie dla użytkowników jest problematyczne, jest trudne do zrealizowania w sposób bezpieczny. Tutaj separujemy, tak? W tle musi się, Dokładnie, tak? musi się dziać w tle dynamicznie. Poza niewielką grupą ludzi, którzy znają zasady, reszta nie powinna tego nawet nie zauważyć, tak? Powinna w ogóle nie widzieć, żeby nie wiedzieć, że jeszcze jest jakiś obszar lub jakieś miejsce, które może zaatakować. Powiedziałeś tu o złożoności firmy i o tym rachunku sumienia i tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy. My mamy możliwość już w Winergo pracować właściwie w dowolnym miejscu, tak? Jakby interesuje nas wykonana praca, wykonane zadania, czy to robimy z domu, z biura, czy być może z innego fajnego miejsca, to jest nieistotne. Ważne, żeby to zostało zrobione. Oczywiście też nie wszyscy tak mogą elastycznie pracować, ale teraz jak powiedziałeś, ile jest tej pracy hybrydowej, ja mam wrażenie, że czasami niektóre firmy nie potrafią powiedzieć wprost, że mają problem z wydajnością sieci i dlatego mówią przyjdźcie do biura. No bo tak naprawdę widzą, co się dzieje, tak? Bo teraz powiedziałeś, ci ludzie dzwaniają się do biura i naraz ten szef IT, czy ten szef zarządzający całym tym jakby, wiesz, tam siwe włosy się pojawiają i Jezus, no nie dam rady, dajcie mi, pomóżcie mi, tak? A pomocą jest w ten sposób, że ściągnijcie tych ludzi do biura, żebym ja chociaż miał chwilę czasu, żeby tą sieć, nie wiem, dopracować. Poprawić, wykupić kolejne łącza i to jest rzecz, która niestety jest dosyć częsta i pojawiała się na początku i nadal funkcjonuje i nadal są z tym problemy. Z tego względu, że pomimo tego, że ilość włókien jest teoretycznie nieograniczona, to możliwość ich położenia na nowo, dołożenia kolejnych, wbrew pozorom jest trudne, w szczególności w zurbanizowanych obszarach. No tak, no mamy tą kanalizację, musimy się do niej dostać, musimy ten światłowód wstrzelić, musimy go sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. To się wydaje niby proste, bo zasady są znane, ale też ilość ekip jest ograniczona, no bo nie potrzebujesz tych ekip tak często i czekasz w kolejce. Czyli tak, kiedy powinienem w ogóle zacząć myśleć? Czyli robię ten rachunek sumienia, to co powiedziałeś, złożoność firmy, czyli jak bardzo jest rozproszona, nie wiem, na terenie miasta, kraju czy świata. To jest pierwszy element, czyli tak jakby kiedyś mieliśmy te główne punkty, te oddziały, które ze sobą się jest ważna. komunikowały i teraz do tego dochodzi jeszcze, że oprócz tego, co miałem, naraz mi wszystko wychodzi na zewnątrz. I mogę mieć takie dni w tygodniu, gdzie mówię, dobrze, to wszyscy jesteście na zdalnej, no i naraz się okazuje, że wszyscy pracują i się wdzwaniają i tak dalej. Czyli to jest jakby pierwsza. Co kolejne powinienem sobie, na jakie kolejne pytanie może warto odpowiedzieć? Myślę, że tutaj trzeba odpowiedzieć na pytanie, co jeśli gdziekolwiek wystąpi awaria? No tak, awaria dzisiaj właściwie coś, co jest... Wystarczy koparka, wyrwie włókna i koniec dostępu do internetu. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy firma jest, nazwijmy to, prawidłowo zaprojektowana, to przeważnie są, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, centra zapasowe, zasoby zapasowe. Wbrew pozorom, jeśli pewne obszary są obsługiwane w chmurze, to nie ma potrzeby sięgać takim tradycyjnym VPN-em do centrali, bo można to zrobić bezpośrednio do tej chmury, tak. I tutaj się pojawia problem w momencie, kiedy nie mamy spójnej polityki tak naprawdę tego dostępu. Bo inną rzeczą jest, kiedy mówimy, słuchaj, normalnie łączysz się do firmy, ale w przypadku takim i takim nie działa ci coś, to musisz wpisać adres, bla, 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 podłączyć się tutaj i sobie działasz, tak? Natomiast to powoduje częstokroć błędy, częstokroć dużą ilość zgłoszeń serwisowych do firmy, do działu wsparcia, gdzie tak naprawdę oni muszą zapanować i wytłumaczyć po kolei takiej osobie, to po kolei trzeba zrobić. To jest kolejny obszar, który jest do zaadresowania, żeby odciążyć te zasoby ludzkie, które nie są nieskończone. Zauważmy, że w tej chwili jest gigantyczny problem ze specjalistami.
Od sieci, od computingu, tak naprawdę od każdego obszaru związanego z IT. To bardziej to są raczej wąskie specjalizacje. Są wąskie specjalizacje. I tak naprawdę to nie jest jakieś, nie wiem, bycie celebrytą na Instagramie, który jest dosyć tam, czy na TikToku, to jakby jest szeroki zasięg. Okej. Dobra, czyli mamy tak, złożoność firmy, te kwestie dotyczące pracy hybrydowej, rozłożenie tych swoich zasobów, no i tak element jeszcze dotyczący tego bezpieczeństwa, czyli też takiego wysokiego SLA. Dobra, odpowiedziałem sobie na pytanie, zrobiłem sobie listę i mówię, wychodzi, że na te 5 jestem z 4 na nie, powinienem myśleć o SD-wanie. No i teraz jak zapytać rynek o ten SD-WAN? SD-WAN sztuk 1 na jutro, czy... To jest złe pytanie. To jest złe pytanie. Dobra. Kasujemy pytanie? Generalnie rzeczywiście, jeśli na te odpowiedzi będziemy mieli jakieś konkretne stanowisko na tak lub nie, lub ale coś tam. To zależy. To zależy w jakich sytuacjach, w jakim obszarze, w jakim czasie. Warto skorzystać z usług takich firm jak my, dlatego że mamy pewne doświadczenie już zbudowane przez wieloletnią współpracę z klientami i analizę ich systemów pod kątem nie tylko i wyłącznie funkcjonowania takiego codziennego firmy, optymalizacji ich łącz, ich ruchu, ale też to się nazywa ładnie audytowania. No ja wiele lat temu miałem okazję być audytorem i też widzę, jak wiele rzeczy, pomimo tego, że ogólnie wiemy na poziomie IT, jak to funkcjonuje, to bardzo często się to też rozjeżdża na poziomie biznesu. I trzeba połączyć te dwa światy, bo zawsze jest pytanie, kto odpowiada na te hasła. Czy to odpowiada IT przeciążone, czy odpowiada biznesowi? Wszystko działa, no po co cokolwiek zmieniać. Dokładnie. No tak, a IT tam goście się pocą, przerzucają te pakiety danych, przepychają, żeby działały. No i teraz powiedziałeś jedną ważną rzecz, bo to, że ktoś się do nas zwróci audyt, to wcale nie znaczy, że potem my będziemy dostawcą, tak? No bo on przyjdzie do nas na etapie zaprojektuj, tak? Czyli dokonaj analizy i zaprojektuj, czyli my dokonujemy tej analizy, on zrobił pierwszy krok, my patrzymy, zadajemy lawinę pytań i potem z tego jakby mówimy, to jest nasza koncepcja, tak? I on sobie tą koncepcję może sprawdzić na drugą rękę, jeżeli stwierdzi, że ona jest no to wtedy dopiero idzie na rynek, tak? Mam koncepcję, w tej koncepcji mam wszystko poukładane, sztuk 1 na jutro, tak? No, sztuk 1, tylko to też nie może być tak, że od razu wsadzamy mastodonta, bo tak naprawdę ta analiza prowadzi też do kolejnej rzeczy. Nie dość, czy potrzebuje SD-WAN-a, to jeszcze jak obszernego, z jakimi funkcjonalnościami. Bo nie sztuką jest sprzedać wszystko, co mamy, ale sztuką jest to tak dobrać, żeby nie dość, że zaadresowało potrzeby obecnych klienta i jego problemy, ale też było z pewnym nadmiarem na przyszłość w zakresie jego planów rozwoju. Zmian, które przeważnie już jakoś tam są planowane. Więc albo wkładamy malutkie pudełeczko, albo dajemy mu porządną ciężarówkę do wożenia tego biznesu. Jak ja pamiętam z czasów centralowych, to albo dawało się dużą szafę, którą sobie klient uzupełniał kartami, bo wiedział, że ją wypełni w jakimś czasie i ta inwestycja się opłaca, albo miał świadomość, że kupuje na razie coś małego, a za 2-3 lata będzie musiał to wymienić. To jakby kwestia tej opłacalności i to wychodzi w projekcie, tak? Czyli tak naprawdę w tym projekcie, w którym klient od nas otrzymuje, ma wyliczone, słuchaj, dzisiaj taki koszt, jutro taki, możesz to przestawić, możesz do tego podejść całkiem inaczej i załatwimy też do tego finansowanie. I też naszym zadaniem jest pokazanie mu, że to on pudełeczko kupi kolejne, ale być może jego potrzeby i jego plany i my jesteśmy po to, żeby mu to zobrazować, bardziej ukierunkowują rozwiązanie dla niego, może nie na ciężarówkę, ale na jakiegoś dostawczaka. My mamy w swojej ofercie rozwiązania firmy Silverpeak. Dokładnie. Nawet tam popełniłeś taki artykuł dotyczący, że to jest klasyczny SD-WAN. Co to znaczy klasyczny SD-WAN? Z jednej strony to jest coś nowego, chociaż tak jak tu powiedziałeś, nawiązuje do pewnych rozwiązań, tylko pewnie jest dzisiaj inaczej nazwane. Co to znaczy, że Silverpeak klasyczny SD-WAN? To klasyczne jest w cudzysłowie. To jest takie trochę przewrotne podejście, dlatego że Silverpeak jest najbardziej komplementarnym rozwiązaniem. Bo tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy... Używasz słowo klucz, komplementarny. Co znaczy komplementarny? Dzień dobry, jestem komplementarny. Tak naprawdę adresujący największy obszar względem potrzeb klientów. Czyli jeśli ktoś ma Silverpeaka,
to na pewno spełni 99,9% jego potrzeb. Natomiast to jest kolejna rzecz, to co dyskutowaliśmy. Tutaj rzeczywiście z jednej strony kompleksowość rozwiązania jest prawie całkowita. Dlaczego mówię prawie? Dlatego, że Silver Peak się przede wszystkim ukierunkowuje na SD-WAN-a. Nie oszukujmy się, jest takie powiedzenie, co jest do wszystkiego, jest do niczego. I niestety w naszej branży się to, w naszej branży niestety się to sprawdza, tak. Okay. I tak jak dyskutowaliśmy, zawsze trzeba po analizie tych potrzeb klienta dobrać mu odpowiednie rozwiązanie. I tak jak producenci mówią, że rynek jest taki, że 90% klientów będzie potrzebowało tylko i wyłącznie tego, co oferujemy. Co jest niekoniecznie prawdą. Nie ukrywam, że Silver Peak jest tym, który bardzo modułowo podchodzi do całego rozwiązania i nie kupuje się SD-WAN-u tylko i wyłącznie po to, żeby były VPN-y tylko i wyłącznie po to, żeby była priorytetyzacja ruchu. Ale też może pójść jeszcze głębiej tak naprawdę w to zagadnienie, oferując optymalizację ścieżki, czyli zajętość sprawdza, przełącza i nałącza. Zmienia je. Jest też kolejna rzecz związana z czymś, co kiedyś było dosyć popularne. Nazywało się to ZIP. ZIP, czyli spakuj się... Kompresja, dokładnie. Okay. Zamknąć pak i przepchnąć. To w tym momencie tu jest już na poziomie sprzętowo-aplikacyjnym, czyli jakby on dokonuje? Czyli to nie jest tak, że ja musiałem wcześniej się spakować, żeby to wysłać do paczkomatu, tak? Tylko tutaj on już pakuje i przekazuje, tak? Dokładnie. I to jest idealne rozwiązanie w momencie, kiedy mamy takie oddziały, bo zdarzają się planty, które są w środku niczego. Trzeba wykorzystać wolne jeszcze łącza, bo trzeba powiedzieć, że DSL nadal funkcjonuje i ma się dobrze w wielu obszarach i to jest częstokroć jedyne medium. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości i wydajności na tych 20-30 megach jest częstokroć problemem. To, co mówisz, bo Silver Peak specjalizuje się, tak? Jest częścią w tej chwili grupy tam Aruba i teraz i na macierzy Gartnera on jest bardzo wysoko, tak? No bo to jest takim challengerem narzucającym pewne rozwiązanie. Wyznaczającym trendy, można powiedzieć. Czyli rozumiem, że oni kiedyś tam sobie pracowali nad tym rozwiązaniem, ktoś im wierzył albo nie, cały czas byli w tej czołówce i tak naprawdę któregoś dnia trochę okoliczności przyrody pojawiły się sprzyjające do tego, że naraz się okazało, tak, mamy, jesteśmy gotowi do tego, tak? Wiesz co, można to bardzo fajnie porównać do startupów. Okej. Gdzie ktoś pojawia się na rynku z czymś, co adresuje potrzeby wąskiego gardła. Klientów ograniczonych z konkretnymi potrzebami. Natomiast Silver Peak idealnie wpasował się w te potrzeby, które pojawiały się na rynku. To, że było kilka oddziałów. To, że cała logika funkcjonowania firmy i jej organizacji przestaje być scentralizowana, gdzie dochodzi do dużego rozproszenia oddziałów, zasobów, plantów i to wszystko ciężko było w łatwy, prosty sposób połączyć. Silver Peak zobaczył tą potrzebę. Wpisał się idealnie i dostosowywał do tych potrzeb. I produkt jest bardzo dorosły, trzeba przyznać. Czyli tak naprawdę parę lat temu oni usiedli, bo wiedzieli, że będą pewne rzeczy, że ta praca jednak rozproszona zyska na popularności. Widzieli, że te struktury międzyoddziałowe są coraz bardziej rozproszone. Nie ma już jednego tam, nie wiem, centrum danych, tylko te serwerownie są rozsiane po całym świecie. No, te rozwiązania chmurowe już wtedy były i zaczęli sobie tam składać rozwiązanie. Teraz to, co mówisz, fajne, tak, czyli te kompresujące, czyli do tego pewnie jest cały tam pakiet oprogramowania, który się uczy, w jaki sposób firma przesyła dane, żeby od razu jak najlepiej je przekazywać, tak? No. I któregoś dnia okazało się, że tak jak mówię, cała linia biało, no. Tak, AI pomimo tego, że jest fajnym rozwiązaniem, to jeszcze nie do końca myśli tak jak człowiek. Więc może tylko dokonywać pewnej predykcji tych zachowań. No, po naszej stronie nadal pozostaje spora część, jak to wdrożyć, jak to uregulować, żeby rozwiązanie sobie poradziło z tymi potrzebami. Ale to, co mówisz, że cała ta sztuczna inteligencja nie myśli tak jak człowiek, to może czasami dobrze, tak? Bo my narzucamy swoje pewne przyzwyczajenia, a ona poprzez uczenie maszynowe może naraz pokazać, że całkiem inaczej można, nie wiem, te pliki przysłać, albo może stwierdzić, że
W tym obszarze transmisji, która jest, wcale te pakiety nie muszą iść jeden po drugim. Te pakiety mogą iść rozproszone i można wykorzystać, nie wiem, gorsze łącza, a wcale nie trzeba zagwarantować pełnej jakości tego rozwiązania, tak? Chociaż ja z drugiej strony uważam, że ta sztuczna inteligencja na szczęście została stworzona przez człowieka, więc ma pewne ograniczenia. Najgorszą sytuacją albo najciekawszą będzie, jak się sama zacznie rozwijać i to jest najbardziej Tak, to co idziemy do destrukcyjne i dojdziemy do Terminatora, tak? Tak jest. Zresztą z tym artificial intelligence jest fajna rzecz, bo jak popatrzysz na angielski, to jest inteligencja na podobieństwo ludzkiej, tak? Czyli jakby ona u nas nabrała takiego znaczenia, że jest sztuczna, wytworzona, ale tak naprawdę ona ma w pewien sposób myśleć. Tak, masz rację, kiedy ona zacznie podejmować decyzje o tym, co robić i są takie filmy różne fajne, które pokażą, że może ona stwierdzi, że właściwie człowiek jest tam zbędnym. Pozbądźmy się go. Jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem. Dobrze, czyli zbliżamy się do lądowania, no i mamy tak, po pierwsze, jeśli myślimy w ogóle, po pierwsze, nieważne, czy myślimy o nowym rozwiązaniu, czy nie, warto sobie na bieżąco robić taki rachunek sumienia, jak wygląda praca w naszej firmie, tak? Czyli tak naprawdę ile muszą się napracować ludzie w IT, żeby nikt nie zauważył awarii, no bo to jest jakby istotne, żeby to wszystko funkcjonowało. Z drugiej strony, czy biznes widzi, że to, nie wiem, spowalnia jego obroty, albo nie spowalnia, albo jak coś zrobili, to mówi, o, IT fajnie zrobiło, albo może nawet inaczej, jak biznes nie mówi o IT, to znaczy, że wszystko działa, tak? Bo tak to można byłoby... Albo IT nie przychodzi do biznesu, że są potrzeby. Okej. I to jest właśnie ciekawe, bo fajnie by było, żeby pomyślały nad tym obie strony. Żeby jednak biznes z tym IT się w końcu kiedyś zgadały, spotkały i zaczęły rozmawiać ze sobą. To taki jest staropolski chyba, tak? W tym cały ambaraz, aby dwoje chciało naraz, bo do tanga trzeba dwojga. Dobrze, robię sobie na bieżąco tą analizę tego, jak to jest u mnie, potem sobie robię rachunek sumienia, zakładam pewne rzeczy, dopiero wtedy szukam kogoś na rynku, kto jest mi w stanie pomóc w tym etapie audytu, analizy, zaprojektowania. I dopiero wtedy będę wiedział, tak, czy mam takie pieniądze, czy mam takie potrzeby, czy moje tezy, które postawiłem, się potwierdziły, czy pojawiło się coś nowego. I dopiero wtedy wychodzę na rynek, szukam, może trafiam właśnie do Inergo, bardzo fajnie to by było. Dobra, kwestia, powiedziałeś jeszcze elementu, czy ja tam wspomniałem, bezpieczeństwa. Ten SD-WAN, co on takiego daje? No bo dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że cyberprzestępca to zawód. Może jeszcze nielegalny i nieszanowany, ale dochodowy. To jest zawód w pewnych obszarach nawet Rozwojowy. bardzo dochodowy, rozwojowy i nawet legalny w niektórych obszarach. Natomiast rzeczywiście bezpieczeństwo to jest kolejna warstwa, która jest adresowana przez Silverpeaka. Zresztą wspomniałem już o tym wcześniej, tak? Czyli możliwość nie pokazywania na świat wszystkiego, co mamy i gdzie mamy. Kolejna rzecz to jest pakowanie tego w tunele, czyli tak naprawdę zabezpieczenia. I ja to nie mówię o klasycznym VPN-ie, bo to jest część warstwy tej transportowej, która jest w SD-WAN-owym typowym rozwiązaniu. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że do takiego ruchu, nazwijmy to SD-WAN-owego, wbrew pozorom nadal ciężko się jest wbić, jak to się powszechnie mówi, i go odczytać. Szyfrowanie i inne zabezpieczenia tej tajemnicy, że tak powiem, firmy. No nie wszystko można sprzedać, ale rzeczywiście to jest kolejny obszar, który jest adresowany w tym zakresie. Okej, czyli warto zdecydować się chociażby na tego Silverpeaka, bo po pierwsze daje nam lepszą elastyczność, jeżeli chodzi o jakość pracy, którą wykonujemy, jakby z punktu widzenia użytkowników. Teraz, jeżeli chodzi, już mówisz o bezpieczeństwo, no to te tunele, które powiedziałeś, są pod specjalnym nadzorem, tak? Czyli są uruchomione różnego rodzaju warstwy, które powodują mechanizmy ochronne i tak dalej. Potem, jeżeli jeszcze powiedziałeś, ta możliwość przełączania tego ruchu automatycznego, czyli jeżeli tutaj nastąpiło uszkodzenie albo widzimy, że ktoś próbuje zrobić podkop w tym tunelu, no to przełączamy. To są jakby takie bardzo fajne rzeczy. Dobrze, jakieś ostatnie słowo do oglądających, słuchających, dlaczego należy zadzwonić do Łukasza Włodarczyka? Jest jeszcze jedna warstwa, zanim należy zadzwonić, którą rzeczywiście warto wspomnieć, bo to jest rozwiązanie nie tylko i wyłącznie dla biznesu, żeby utrzymać jego nieprzerwane działanie, ale też narzędzie, które, jak już wspominaliśmy parę razy, może przy okazji, jest też rozwiązaniem, które wspomaga pracę tych działów IT.
nie tylko rozwiązuje problemy związane z łączami, z dostępnością i tak dalej, ale też z analizą tego, co się dzieje rzeczywiście w sieci, jak dużo ruchu jest generowanego. Na podstawie tego też jesteśmy czasami w stanie wyłapać na przykład jakiś malware, który z jakiegoś powodu trafił przez przypadek na serwer albo na stację i generuje jakiś ruch, który normalnie się nie zdarza. Więc tutaj też jest pewien mechanizm, który pokaże nam, że coś się dzieje. A dlaczego warto do nas się odzywać? Właśnie dlatego, żebyśmy byli w stanie popracować razem, pokazać, gdzie jesteśmy w stanie pomóc. Być może przeanalizować i wspomóc w tej analizie, zadać pytania, które będą pewnym wytrychem, że zamiast rozwiązania, które będzie grube, ciężkie, będziemy w stanie dobrać mniejsze, a bardziej wpasowane w potrzeby i tak odpowiednio je dobrać, żeby rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy, było idealnie dopasowane do konkretnego klienta i konkretnej firmy. Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu z naszym kolegą z firmy Inergo, Łukaszem Włodarczykiem. Możecie pisać na odkrywaj@inergo.pl albo znajdziecie kolegę na LinkedIn, albo my też w razie czego podeślemy jego dane. W każdym razie, Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki, będę obserwował, co się dzieje. Myślę, że jakieś za niedługo fajne case study będziemy mogli opowiedzieć z tych takich wdrożeń, które się teraz dzieją. Na pewno. Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku.